We wrześniu 1961 roku dwoje zwykłych ludzi wracało z wakacji do domu. Kilka godzin później nie potrafili wyjaśnić, gdzie byli przez ponad 2 godziny. Ich historia trafiła do wojska, psychiatrów i naukowców i do dziś uznawana jest za pierwszy udokumentowany przypadek porwania przez UFO. Zapraszam Was do zapoznania się z historią Betty i Barneya Hillów, tu na kanale ufopodcast.pl. We wrześniu 1961 roku opinia publiczna po raz pierwszy zetknęła się z relacją, którą później określano jako pierwszy szeroko udokumentowany przypadek porwania ludzi przez UFO. Dotyczyła ona małżeństwa Betty i Barneya Hillów z New Hampshire oraz wydarzeń, do których doszło podczas ich powrotu z wakacji w Kanadzie. Był to okres szczególny. Zimna wojna, wyścig kosmiczny, rosnące zainteresowanie przestrzenią kosmiczną, ale jednocześnie brak utrwalonych schematów opisu rzekomych porwań. W tamtym czasie pojęcie abduction praktycznie nie funkcjonowało w ufologii. Sprawa Hillów stała się przełomowa, ponieważ po raz pierwszy pojawiły się elementy, które później zaczęto traktować jako charakterystyczne. Luka w pamięci, objawy stresu pourazowego oraz relacje uzyskane w trakcie regresji hipnotycznej. 19 września 1961 roku, późnym wieczorem, Betty i Barney Hill wracali samochodem z urlopu spędzonego w południowej Kanadzie. Po pobycie w rejonie wodospadu Niagara kierowali się do domu w New England. Poruszali się drogą numer 3, przebiegającą przez teren Gór Białych w stanie New Hampshire. Była to trasa słabo uczęszczana, szczególnie nocą. Około północy Hillowie zauważyli na niebie jasny punkt, który początkowo uznali za gwiazdę lub samolot. Z czasem zwróciło ich uwagę to, że obiekt zdawał się zmieniać pozycję względem ich samochodu. Według relacji, gdy zwalniali na krętych odcinkach drogi, obiekt również zwalniał. Gdy przyspieszali, nadal pozostawał w ich polu widzenia. W pewnym momencie zatrzymali się na poboczu, aby wypuścić psa. Barney Hill obserwował obiekt przez lornetkę. Później twierdził, że dostrzegł w nim strukturę, która nie przypominała znanego mu statku powietrznego. Po krótkim postoju Hillowie ruszyli dalej. Kilka minut później, w rejonie znanym jako Głowa Indianina, Barney ponownie zatrzymał samochód i wysiadł. Skierował się w stronę przydrożnego zagajnika, obserwując obiekt, który według jego relacji zawisł nisko nad ziemią. To wtedy Barney miał zauważyć sylwetki przypominające postacie znajdujące się wewnątrz obiektu. Po chwili wpadł w panikę, wrócił do samochodu i Hillowie gwałtownie opuścili to miejsce. Po oddaleniu się z górskiego terenu Hillowie relacjonowali szereg nietypowych wrażeń. Opisywali poczucie izolacji, brak innych pojazdów oraz wrażenie odcięcia od otoczenia. W samochodzie miały pojawić się regularne dźwięki przypominające sygnał elektroniczny. Po jednej z tych serii dźwięków pojazd miał gwałtownie szarpnąć, po czym dalsza jazda przebiegła już bez zakłóceń. Hillowie dotarli do domu bez kolejnych incydentów, jednak jak się później okazało, nie byli w stanie odtworzyć fragmentu trasy, który według mapy obejmował około 55 km. Następnego dnia Barney Hill zauważył uszkodzenia na karoserii samochodu. W kilku miejscach lakier był zdarty do gołego metalu. Z inicjatywy siostry Betty sprawdzono te miejsca przy użyciu kompasu. Igła reagowała w sposób niestandardowy, co zostało zinterpretowane jako możliwy efekt namagnesowania. Po powrocie do domu Betty zauważyła różowe, pudrowe plamy na sukience. Materiał w tych miejscach nie reagował na zwykłe pranie, zachowywał się inaczej przy dotyku i co ciekawe, sukienka została później przebadana i nie wykryto znanych substancji chemicznych, plamy nie pasowały do jedzenia, smarów ani olejów. Hillowie zgłosili zdarzenie do pobliskiej bazy wojskowej, jednak nie otrzymali oficjalnej odpowiedzi ani wyjaśnienia.
Dopiero wiele lat później ujawniono, że tej samej nocy wojskowe radary zarejestrowały nad Górami Białymi obecność niezidentyfikowanego obiektu. W październiku 1961 roku Hillów odwiedził Walter Webb, badacz UFO. Podczas rozmów zwrócił uwagę na spójność ich relacji oraz na brak wspomnień dotyczących części podróży. W kolejnych tygodniach pojawiły się dodatkowe objawy. Betty zaczęła miewać powtarzające się koszmary senne, Barney skarżył się na bóle pleców, zauważył również nietypowe zużycie obuwia. Wszystkie te elementy skłoniły Hillów do poszukiwania pomocy psychiatrycznej. Ale zanim przejdziemy do pomocy psychiatrycznej, chciałbym się na chwilę zatrzymać, aby przybliżyć Wam postać Waltera Webba. Był on amerykańskim badaczem zjawisk UFO, działającym aktywnie na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. Z wykształcenia był astronomem, amatorem i nauczycielem, a w środowisku ufologicznym uchodził za jednego z bardziej metodycznych i ostrożnych śledczych tamtego okresu. W 1961 roku pełnił funkcję jednego z głównych badaczy w strukturach NICAP, National Investigations Committee of Aerial Phenomena, jednej z najważniejszych organizacji zajmujących się analizą doniesień o UFO w Stanach Zjednoczonych. NICAP współpracował m.in. z byłymi oficerami wojskowymi, pilotami oraz naukowcami, starając się oddzielać przypadki możliwe do wyjaśnienia od tych uznawanych za anomalne. Webb został zaangażowany w sprawę Betty i Barneya Hillów w październiku 1961 roku, krótko po tym, jak małżeństwo zgłosiło swoje doświadczenia środowisku ufologicznemu. Przeprowadził z Hillami wielogodzinne rozmowy, analizując ich relacje, zachowanie oraz spójność zeznań. Szczególną uwagę zwrócił na lukę w pamięci dotyczącą fragmentu podróży oraz na towarzyszące zdarzeniu objawy psychologiczne. W swoich wstępnych raportach Webb podkreślał, że Hillowie sprawiają wrażenie osób szczerych i zaniepokojonych, a ich relacja nie nosi cech celowego zmyślania. Jednocześnie zaznaczał, że na tym etapie dochodzenia nie można jednoznacznie określić natury zaobserwowanego zjawiska. Teraz przejdziemy już sobie do tych badań psychiatrycznych i wiosną 1962 roku Hillowie trafili pod opiekę doktora Benjamina Simona, psychiatry specjalizującego się w leczeniu stresu pourazowego. Simon od początku podchodził do sprawy sceptycznie. Traktował relacje o UFO jako możliwy efekt traumy, a nie dosłowny zapis wydarzeń. Zaproponował regresję hipnotyczną, aby spróbować odzyskać utracone wspomnienia. Sesje trwały kilka miesięcy i odbywały się oddzielnie. Podczas hipnozy Hillowie opisywali bardzo zbliżone wydarzenia: zatrzymanie samochodu, obecność niewielkich istot, przymusowe wejście na pokład obiektu oraz badania medyczne. Relacje zawierały różnice w szczegółach, jednak ich ogólny przebieg był zbieżny. Dr Simon podkreślał, że nie uznaje tych relacji za dowód kontaktu z obcą cywilizacją, jednak zaznaczał, że Hillowie nie wykazują skłonności do konfabulacji. Teraz przedstawię Wam kilka ciekawych rzeczy w tej sprawie, które też poniekąd łączą się z tymi badaniami psychiatrycznymi, chociaż no nie wszystkie, ale w każdym razie. Jednym z najbardziej intrygujących elementów całej tej sprawy jest fakt, że podczas regresji hipnotycznej Betty Hill narysowała mapę gwiazd, którą według jej relacji pokazali jej obcy, wskazując swoje miejsce pochodzenia. Kilka lat później mapa została przeanalizowana przez nauczycielkę astronomii Marjorie Fish, która stwierdziła, że może ona odpowiadać układowi gwiazd widzianemu z perspektywy układu Zeta Reticuli. Co istotne, w 1961 roku ten podwójny układ gwiezdny nie był jeszcze popularnie znany poza środowiskiem astronomów. Następna ciekawa rzecz wydarzyła się 10 dni po zdarzeniu. Betty Hill zaczęła mieć sny. Niezwykłe koszmary, ale wyjątkowo realistyczne, intensywne wizje, które powtarzały się przez 5 kolejnych nocy. Sama przyznawała, że nigdy wcześniej nie doświadczyła snów o takiej szczegółowości. Po 5. nocy sny nagle się urwały, nigdy nie wróciły, ale w ciągu dnia wciąż nie dawały jej spokoju. Betty wspomniała o nich Barneyowi.
Ten wysłuchał jej spokojnie, bez paniki, bez sensacji. Uznał, że to efekt stresu i temat szybko ucichł. Nigdy więcej już nie rozmawiali na ten temat. Dopiero w listopadzie 1961 roku zaczęła zapisywać sny na papierze. W jednym z nich ona i Barney napotykają nocną blokadę drogi. Ich samochód zostaje otoczony przez grupę mężczyzn. Betty traci przytomność, lecz walczy, by ją odzyskać. Wtedy orientuje się, że dwaj niscy mężczyźni prowadzą ją nocą przez las. Widzi Barneya idącego za nią, jednak gdy próbuje go zawołać, ma wrażenie, że jest w transie i jakby nie był w pełni świadomy. Postacie, które opisuje, mają około 1,5 metra wzrostu. Noszą identyczne niebieskie uniformy i czapki przypominające wojskowe nakrycia głowy. Ich wygląd jest niemal ludzki. Czarne włosy, ciemne oczy, wyraźne rysy twarzy. Jest tylko jeden szczegół, który nie pasuje. Skóra, szarawa i nienaturalna. Kolejna ciekawostka to fakt, że wbrew pozorom Barney nie był osobą zafascynowaną kosmitami, wręcz przeciwnie. Po wydarzeniu unikał rozmów o UFO, reagował silnym lękiem i przez długi czas nie chciał wracać do tematu. Podczas sesji hipnotycznych jego reakcje emocjonalne były znacznie gwałtowniejsze niż u Betty. Krzyki, płacz, próby ucieczki. Z punktu widzenia psychologii trudno to pogodzić z celową konfabulacją. I ostatnią rzeczą, która mnie zaciekawiła, to fakt, że Hillowie nie zgłosili się do żadnych mediów. Przez długi czas opowiadali swoją historię wyłącznie lekarzom, ufologom i bliskim. Dopiero po wycieku informacji sprawa trafiła do prasy. Nie sprzedawali wywiadów, nie jeździli po konferencjach, nie próbowali monetyzować tej historii, co jak na osoby, które mogą konfabulować, było zachowaniem raczej nietypowym. Przypadek Betty i Barneya Hillów stał się punktem odniesienia dla późniejszych badań nad zjawiskiem porwań przez UFO. To właśnie na jego podstawie zaczęto systematycznie analizować luki w pamięci, objawy stresu pourazowego, powtarzalność motywów w relacjach świadków oraz kontrowersyjne wykorzystanie regresji hipnotycznej. Niezależnie od interpretacji, sprawa Hillów pozostaje jednym z najbardziej wpływowych i analizowanych przypadków w historii ufologii. Im dłużej analizuję sprawę Betty i Barneya Hillów, tym trudniej jest mi ją sprowadzić do prostego wyjaśnienia. Nie dlatego, że chcę w nią wierzyć, ale dlatego, że zbyt wiele elementów tej historii nie pasuje do wersji, w której wszystko było jedynie efektem sugestii, snów albo jakichś tam błędów pamięci. Nie uważam tej sprawy za 100% dowód na kontakt z obcą cywilizacją, tego po prostu nie da się dziś w żaden sposób potwierdzić. Ale jednocześnie nie potrafię uznać jej za całkowicie nieprawdziwą. Dla mnie to jedna z tych historii, w których coś wyraźnie się wydarzyło, nawet jeśli nie do końca wiadomo, czym to coś było. Spójność relacji Hillów, luka w pamięci, reakcje psychologiczne Barneya oraz fakt, że wiele motywów znanych dziś z relacji o porwaniach pojawiło się dopiero po tym przypadku, sprawiają, że ta historia wciąż budzi mój poważny sceptycyzm wobec prostych wyjaśnień. Nie widzę tu klasycznego przypadku jakiejś tam mistyfikacji ani próby zwrócenia na siebie uwagi. Dlatego skłaniam się ku temu, że tej nocy w 1961 roku doszło do zdarzenia, które realnie wpłynęło na życie tych ludzi i którego nie potrafimy jednoznacznie wyjaśnić ani dziś, ani wtedy. A wy jak to oceniacie? Czy waszym zdaniem przypadek Betty i Barneya Hillów to efekt traumy, mechanizmów ludzkiej pamięci i sugestii? Czy może jedno z tych zdarzeń, w których rzeczywiście doszło do kontaktu z czymś, czego jeszcze nie rozumiemy? Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Tymczasem to wszystko na dziś. Jeśli podobał się wam ten odcinek, to zapraszam do subskrybowania kanału, lajkowania oraz komentowania. Do zobaczenia w następnym odcinku.